Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, ci, którzy pozostają uważni na wezwania mojego Syna i na moje, są moimi dziećmi. Błogosławię was, nie zniechęcajcie się przed rozwojem wydarzeń, jesteście chronieni przeze mnie. Nie bądźcie zdezorientowani, ufajcie słowom mojego Syna. Nie będziecie zgubieni, mój Syn pragnie zbawienia swojego ludu, wszyscy wierni odziedziczą Królestwo Niebieskie. Te wielkie nieszczęścia, przed którymi stoi ludzkość, już wcześniej dojrzewały z powodu chciwości człowieka. Moje dzieci nie będą cierpiały same, będę obok każdego z was, aby was pocieszyć, pomóc wam i dać wam moje ochronne ramię, a jako matka miłosierdzia będę nadal wstawiać się przed moim Synem za każdego z was. Wielcy powstają z premedytacją, jeden z nich pospieszy i poniesie ciężar bólu zadanego niewinnym. Dzieci, nie pogardzajcie modlitwą, owoce są niewyobrażalne, żadna modlitwa prowadzona w pełni świadomie nie jest stracona. Moi umiłowani, nie bądźcie jak drzewo figowe, które nie wydało owoców. Przynoście owoce i to w obfitości, przed każdym wydarzeniem odpowiadajcie jednością i modlitwą czynną, w której dzielicie się z braćmi i siostrami dobrami duchowymi, które otrzymujecie. Nieposłuszeństwo człowieka prowadzi go do cierpienia. Oczyszczenie jest konieczne pośród bólu. Nieposłuszeństwo słowu mojego Syna, brak szacunku dla jego wezwań i ludzkie szaleństwo podkopały zasady człowieka, gardząc największą rzeczą, którą mój Syn nagrodził człowieka, darem życia. To pokolenie pozwoliło, aby skradziono mu iskrę boskości i pozwoliło, aby jego dusza została przyćmiona nieszczęściami piekielnego wroga. Dzieci, szukaliście osobistego zadowolenia i w tych chwilach zapominaliście o waszych braciach i siostrach. Szukaliście mojego Syna poza sobą, a to doprowadziło was do popadnięcia w skrajności zła, które narasta z większą siłą, nie zauważając, że staje się bardziej ogólne, prowadząc ludzkość w poszukiwaniu zguby. Człowiek tego pokolenia nie zna siebie wewnętrznie, szukał mojego Syna poza sobą, ulegając fałszywym bożkom i będąc zagrożonym przez własną pychę. To szaleństwo świata nie pozwala mu się wyciszyć. Umiłowani, urodziliście się z misją do spełnienia. Większość przechodzi przez życie nie znając tej osobistej misji, niektórzy odkrywają ją i ignorują, bojąc się jej, ponieważ są zakorzenieni w tym, co światowe lub zaślepieni strachem i nie wiedzą. Mój Syn szuka swojego stada. Szuka go bez przerwy, dniem i nocą, pod gwiazdami, które pokrywają niebiańską kopułę i nad ziemią, którą dał mu jako swoją własność. Nie czekając na człowieka, idzie ku człowiekowi, w poszukiwaniu tych dusz, dla których dał siebie. Człowiek nie rozpozna własnej słabości, dopóki nie będzie świadomy czekającej go wielkiej rzeczywistości. Każdy musi poznać swoją słabość i walczyć o jej pokonanie. Jeśli modlicie się, to ja wam pomagam, jednak każdy z was musi stoczyć swoją własną walkę z własnym ludzkim egoizmem. Ci, którzy nic nie robią, są w błędzie, bo ten, kto nic nie robi, upada duchowo. Ten, który pozostaje na drodze mojego Syna, choć wydaje się, że nic nie robi, to swoim usposobieniem robi wszystko. Człowiek chodzi bez celu, będąc wleczonym i podążając za myślami niektórych możnych. Wojna nigdy nie będzie zbawieniem narodów, to raczej ucisk człowieka przez człowieka i masowa rzeź niewiniątek, których lamenty słyszę z wielkim bólem. Gorzki kielich wypiją ci, którzy czując, że są potężni,
poruszają się bez przerw i granic, niszcząc wszystko, gdy przechodzą obok. Brak wiedzy, brak rozsądku i brak prawdy wobec rzeczywistości, w której człowiek zawsze żył, przeniknęły do ludzkiego umysłu, pozwalając na całkowity brak poszanowania boskich przykazań. Moje dzieci, zło istnieje, piekło jest rzeczywistością dla dusz, a czyściec nie jest wymysłem przeszłości. Tak samo niebo jest radością tych, którzy szli zjednoczeni z moim Synem. Modlitwa jest dla duszy jak woda dla roślin. Życie zjednoczone z przykazaniami Syna mojego, przyjmowanie Go w Komunii Świętej nasyca pragnienie i głód i daje zrozumienie, gdy człowiek jest świadomy komunii. Karę dla człowieka wykuł sam człowiek, wykorzystując nauki do zła, sam siebie ukarze, a ten, który nie wierzy, będzie poruszony do głębi przed tak wielką goryczą. Morza i rzeki będą płonąć, ich wody nie będą służyły człowiekowi, zwierzęta morskie znikną, a ich mutacje będą powodem przerażenia. Jakże wiele wydarzeń zbliża się do człowieka. Zło rośnie, staje się gigantyczne, tylko wielkość miłości będzie w stanie zmienić człowieka. I tę miłość, tak głęboką, da młoda osoba posłana od mojego Syna, aby wypełnić serca, które po ostrzeżeniu zapragną wiedzieć, jak żyć w woli Chrystusa, Króla Wszechświata. Moja obecność, moja miłość do każdego z moich dzieci prowadzi mnie do poruszania się po krystalicznych wodach, chociaż patrząc na duszę znajduję ogromną większość w duchowej pustce, która wstrząsa moim sercem. Ta pustka prowadzi do postrzegania obecnych wydarzeń z obojętnością, a to jest złe zachowanie. Diabeł kusi moje dzieci, aby były zagubione i aby wyrwać je z moich rąk w tej walce między tym, co duchowe, a tym, co subtelne. Kto zwątpi w prymitywny stan ludzkości, która popadła w to, co niskie? Walczę, abyście zobaczyli z jasnością zło, którym człowiek się skaził. Demony na ziemi zaszczepiają to pragnienie oddzielenia, tę myśl o władzy, to niedążenie do życia w woli Bożej, zagarniając dusze i trzymając je w niewoli. Moi ukochani, trzymam was obok mnie. Głód nie będzie przyczyną upadku dla tych, którzy są moi, strach nie pokona was, bo ja spojrzę na was twarzą w twarz i napełnię was pokojem i spokojem, prawdą i wyciągnę do was moje ręce, abyście trwali. W każdym wieku mój Syn posyłał wybranego, aby prowadził mój lud i to nie jest wyjątek. On przyjdzie, aby was prowadzić i podnieść tych, którzy są zniechęceni. Nie wolno wam się rozdzielać, ostateczny triumf leży w jedności, bez jedności nie ma miłości, a bez tej jedności każda próba jest tylko próbą. Człowiek chodzi w całkowitej ignorancji, pomimo wezwań mojego Syna i moich, abyście widzieli znaki czasu. Módlcie się za Europę, znajdzie się ona w rozpaczy, będzie cierpieć jak skazana na zagładę. Stany Zjednoczone zostaną opuszczone przez swoich sojuszników. Ludobójstwo będzie udręką ludzkości. W końcu moje niepokalane serce zwycięży. Kościół mojego Syna będzie musiał odsłonić zasłonę i być jednym ze swoimi dziećmi. Żadna istota ludzka nie jest opuszczona, gdy woła do domu Ojca. Błogosławię was, Matka Boża.